Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. W poprzednich odsłonach naszej Akademii rozmawialiśmy o łożyskach do ciężkich zastosowań w różnych warunkach. Dzisiaj chcę poruszyć temat łożysk wysokotemperaturowych. Jest z nami dzisiaj Daniel, przedstawiciel producenta SKF, który nas wdroży w ten temat. Cześć Danielu. Cześć Marku. SKF jest jednym z większych producentów na świecie i na pewno ma w swojej ofercie łożyska temperaturowe. Czym one się charakteryzują i czym są lepsze od konkurencji? Łożyska temperaturowe znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach, w wielu gałęziach przemysłu. Jako przykład mogę podać piece tunelowe w przemyśle spożywczym, a także szeroko pojęty przemysł budowlany. Mam tu na myśli produkcję cegły lub ceramiki. Nie możemy też zapomnieć o przemyśle metalowym, gdzie łożyska te wykorzystuje się w stołach do przetaczania stali w aplikacjach do ciągłego odlewu, także na walcach nośnych, no i wielu innych aplikacji. To są jakiś jeden konkretny typ, nie wiem, kulkowe, czy tych typów macie więcej w swojej ofercie? W zasadzie mamy 3 typy tych łożysk. W zależności od przyrostka, może powiem troszeczkę więcej. Łożyska z przyrostkiem VA201 jest to zastosowanie do 250 stopni. Łożyska z przyrostkiem VA208 i VA228 do 350 stopni. Ale to są, nie wiem, łożyska kulkowe, czy jeszcze jakieś inne typy? Tak, głównie są to łożyska zwykłe kulkowe, ale także łożyska samonastawne oraz zespoły z łożyskiem samonastawnym. Ale wiesz co, takie pytanie dla laika, nie wiem, wyciągam z urządzenia łożysko temperaturowe, skąd mam wiedzieć, że to jest temperaturowe? Po czym je poznam? Tak jak widać po kolorze. Wszystkie będą czarne? Są, Tak. Ale to są, nie wiem, to jest hartowanie stali, czy to jest oksydowanie? Skąd się bierze ten kolor? Łożyska w wykonaniu VA208 i 228 mają powłokę fosforanowo-manganową, co widać tutaj na tych właśnie eksponatach. Czy te łożyska są dostępne u Was od ręki, czy na specjalne zamówienie? W zasadzie są dostępne od ręki. Poza temperaturą wiem, że czymś się różnią od siebie, od standardowych łożysk, ale czy te łożyska mają jeszcze jakieś ograniczenia? Tak, mają jak każde łożyska. O zakresie temperatur mogę powiedzieć, że pracują poprawnie w zakresie od minus 150 stopni do plus 350. Poza tym kolejnym ograniczeniem jest graniczna prędkość obrotowa, która dla tych łożysk wynosi 9000 obrotów na minutę. W przypadku wykonania VA201 warto też dodać, że jeśli łożysko pracuje poniżej 20% granicznej prędkości obrotowej, wymagana jest procedura docierania. Ty mówiłeś o oznaczeniach VA201 i VA... 208 i VA228. 227. Aha, czyli te łożyska są normalnie oznaczone na... Oznaczenia są normalnie nabite na łożysko. Dokładnie tak. Łożyska z przyrostkiem VA208 mają zastosowany segmentowy koszyk grafitowy. Łożyska z przyrostkiem VA228 mają już koszyk koronowy. Dzięki Danielu za wprowadzenie nas w tajniki łożysk temperaturowych SKF. Wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Margo. Jeśli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, żeby nas zaobserwować. Dzięki, na razie. Cześć Danielu. Cześć, dziękuję.